Siema, witajcie na następnej wyprawie, a za nami siedziba Elona Muska SpaceX. Lecimy na Marsa, a tak naprawdę do opuszczonej elektrociepłowni. Nie, to nie jest ani elektrociepłownia wojskowa, to jest tajny projekt właśnie Elona Muska. Stąd tym kominem są wysyłane Starlinki. Zaczynamy wyprawę. Chodźmy, a tak naprawdę to elektrociepłownia wojskowa. Jak to Kuba powiedział, fajne misje industrialne. Industrialne, ale jeżeli mam być szczery, to tak. Ta elektrociepłownia jest bardzo popularnym miejscem tutaj w okolicy. Natomiast w środku są jeszcze pozostałości po jakichś piecach i tak dalej. Zobaczcie, to jest schemat, jak będą Starlinki wysyłane na orbitę. Słyszycie? Co? To jest schemat, jak będą Starlinki wysyłane na orbitę, widzicie? Tak, to właśnie na Zaczął w tym roku. Elon Musk pracował przez 14 lat. Albo niekoniecznie to Starlinki, wszystko w Stany będą bili. W sensie rakiety. A tu są Stany? Stany, tak. Elon Musk? No. Będzie Tutaj. spotkanie z Elonem? No tak, no przecież dzwoniłem do niego, bo nie wiem czy wiecie, to mój znajomy z podstawówki. No i ja poszedłem w urbexy, a on w jakieś pierdoły do latania. Dobra. Dobrze wybrałeś, bo Co my tu mamy? Ona była węglowa, czyli to są kominy od spalania. A to? Ta cała maszyneria? Zobaczcie. Jakaś, bym powiedział, wentylatorownia, ale... Wiesz co, nie, to są jakieś sypy, zobacz. A, może wiem o co chodzi, stąd był zsypywany miał. Trochę jak na Dniestrzu, powiem ci, przy fabryce cegieł się czuję podobnie. Trochę tak, ale Tutaj masz sypy, z których cement najprawdopodobniej, albo... nie cement, ten, cement to to nie co cement, pozostało ale- po spalaniu węgla. Masz słuszność. Dziękuję. Nie miałeś racji co do Rzymian, to teraz masz rację. No zobaczę co jest na górze. Ale tam nie ma wejścia. A skąd ty możesz o tym wiedzieć? Teraz pytanie, czy będzie zawracał? Czy na upartego się będzie przyciskał? Przerdzewiały. A widzicie, tutaj już jedno odpadło. O kurde, jak to się chwieje, ty. A jeszcze widać pasy transmisyjne, widzisz? No jak w lewo spojrzy. Przy nodze masz, pod spodem. Taki gumowy. Pas transmisyjny. Coś się ze mnie tam... Co się podśmiewujecie? Czekam aż będzie zawracał. To co, ty to ja górą? No standardowo. O, dobra, jesteśmy. Jak gołębie słychać. Mega popularne miejsce, to co mówiłem, ale mówię, jeszcze jakieś są pozostałości. Zobaczcie. Jakiś system wentylacji? Nie, to jest nagrzewnika chyba taka. Tak, to jest chyba od ogrzewania. I co ciekawe, zobaczcie na ziemię. Wszędzie tutaj dookoła są takie tory. Tutaj chyba stała obrotnica. Tak, dokładnie. I tu były, zobaczcie, nade mną podajnik, taśmociągi. I tu mógł być właśnie jeden ze sypów. Czyli tędy mogły przejeżdżać właśnie wagoniki. No i odbierać ten, powiedziałbym, urobek, no, ale to nie jest urobek. Na pewno wiemy, że ona jest wojskowa, niedaleko jest właśnie zakłady zbrojeniowe, nazwijmy to. Ale, o matku, ale sprzętu tu jest, a sprzętu. Pewnie któryś z chłopaków wam opowie w zasadzie zasadę działania elektrociepłowni. Ty, gniazdo gołębia. Tak się właśnie zastanawiałem, co grucha, a tutaj cyk, gołąb. Postaram się bez spoilerów, ale jeżeli ktoś nie oglądał, to niech uważa. Nowy łowca androidów. Film z 2016-17, który jest kolejną częścią tej klasycznej wersji właśnie z lat 80. I tak żeby nie zaspoilerować, główny bohater właśnie w pewnym momencie, chociaż to na początku filmu to nie będzie spoiler, w pewnym momencie chce właśnie trafić, albo inaczej, wspomina właśnie podobne miejsce do tego, że biega właśnie po takich szybach, schodach i poszukuje swojej przeszłości. Strasznie mi się skojarzyło właśnie z tymi scenami. A jeżeli wiecie o co chodzi, to nie spoilujcie ludziom, którzy jeszcze tego nie oglądali, bo naprawdę zarówno pierwsza, jak i druga część jest mega. A w międzyczasie fajnie by było znaleźć właśnie jakieś wejście na górę po tych schodach. Korzystając z czasu, kiedy jestem sam, bez Łukasza i Kuby, najprawdopodobniej tam dojeżdżały ciężarówki z węglem. Był on włożony właśnie tą taśmą
jak tutaj. Potem pokazywałem wam właśnie tą gumową taśmę, było to wiezione wyżej. Tam były jakieś zbiorniki, z których ten węgiel spadał. No i dalej cała cyrkulacja, czyli węgiel zamieniany na ciepło, ciepło na parę, parę energia. Jako że to jest elektrociepłownia, to znaczy, że ciepło, które wytworzyło się przy tej produkcji, jest używane chociażby do podgrzewania wody w naszych domach i wszędzie indziej. Zabrali miedź. Został cały wał, on to się jeszcze się kręci. Czyli to były wentylatory na 100%, o, nawet tu widać wnętrze. To się obracało i produkowało wiatr, że tak powiem. Łożyska jeszcze smar jest. Tabliczka znamionowa, ale już chyba nic z niej nie wyczytamy. Zardzewiała. Kolejne taśmociągi, ale to wygląda jakby to jakoś mieliło ten miał węglowy. Bo w sumie to z tego co kojarzę, to elektrociepłownia węglowa. I to co już zostało właśnie zsypywało się dalej niżej. I odrzuty wszystkie szły właśnie już na zewnątrz, tam gdzie zaczynaliśmy. I finalnie właśnie do komina. O, w sumie tutaj lepiej to widać. Ciekawi mnie, dlaczego taką elektrociepłownię zamknęli. Bo jesteśmy w okolicy, gdzie jest niedaleko duża miejska elektrociepłownia. Więc może ona przejęła po prostu pracę tej. Albo zapasowo została wybudowana na terenie tych zakładów zbrojeniowych następnych. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, bo szczerze mówiąc nic nie znalazłem na ten temat. Tak samo nie do końca rozumiem, po co było to wejście tutaj na górę, bo w sumie nie ma tu dostępu żadnego do, żeby coś wsypać, sprawdzić, żadnych czujników. Chyba że kiedyś były i ktoś je usunął. No, już wszystko wiem. Jak nie wiem, czy kojarzycie elektrownię, to tutaj zapewne był składowany, teraz gdzie stoję, ten węgiel. Była taka duża suwnica tutaj, bo widać nawet szyny, która brała właśnie cięższe gabaryty typu jakiś, jakby to powiedzieć, kontener, w którym był na przykład ten węgiel i przynosiła na taśmę, chociażby taśma górą. No i tak jak wcześniej wspominałem, już cała ta działanie elektrowni, elektrociepłowni miało miejsce w samym środku, do którego właśnie pójdziemy. Jak się teraz rozejrzymy, to zobaczcie, przez całą długość biegnie znowu kolejka i tutaj obrotnice. Ale wejdźmy tu, bo tu chyba była kotłownia, no, bufory, zbiorniki takie na wodę. Jakby ktoś był, to uważać pod nogi. I tutaj cała instalacja. Powernag? Wiesz, co Nie wiem co to jest. No. Że tam, gdzie przed chwilą staliśmy, No. są jeszcze jakby takie szyny. I na początku zacząłem się zastanawiać, czy tędy jeździły jakieś wagoniki, ale nie, czy A nie. widziałeś tu w tej sali obok? Są normalnie tory dla kolejek. No tylko, że te szyny to nie są szyny do jakichś wagoników, tylko jak masz zazwyczaj elektrociepłownię, No. masz po prostu te wielkie dźwignie, które przenoszą właśnie większe gabaryty, ciężary i tak dalej. Ale to ty mówisz o czymś innym, ja ci zaraz O pokażę. suwnicy. No suwnicy, spoko, to na zewnątrz, na Tak, na zewnątrz. zewnątrz. No ale tu było co innego. No dobra, no to chodźmy zobaczyć. CWZ Techno, centralny... Wojskowy Zakład Techno. Centralny Techno. zawór, nie. Centralny, wyważony zawór. Techno. Wojskowy Zabór. Wojskowy zawór. W ogóle przygotowując się do tego odcinka sobie uświadomiłem, jakie są straty przy produkcji energii, czy elektrycznej, czy ciepłowniczej. No słuchajcie, nawet przy tej, powiedzmy, bardziej ekologicznej, tej lepszej wersji, w sensie elektrociepłowni, tam gdzie produkowane zarówno prąd, jak i ciepło, to jest tylko 85% efektywnej pracy, a 15% idzie w powietrze, czyli wszystko właśnie jest bezpowrotnie tracone. Ciekawe, jakie są statystyki dla elektrowni atomowej, bo to oczywiście moja prywatna opinia,
ale ja jestem dosyć mocno za tym, żeby odchodzić od węgla. Zacząłem budować elektrownie atomowe, ewentualnie właśnie jakieś tam odnawialne źródła energii, żeby jakoś przechodzić na tą bardziej nowoczesne te źródła. No ale jestem zwykłym żuczkiem z YouTube'a, więc mam mało do powiedzenia. A teraz prośba do was, chociaż jeżeli chłopaki to robili, to pewnie też to wrzucali. Instagram, książka pierwsza, książka druga i czerwony przycisk subskrypcja. I kasowanie dzwonka, tego nie wciskamy, dzwoneczek musi być. Próba dzwonka. Bo jak masz subskrypcję i włączysz dzwoneczek, to jeszcze masz powiadomienia o filmach. I załącz. Jak stary maluch. A teraz Warszawa nie ma prądu. Tutaj masz, zobacz, masz dziurę na tabliczkę znamionową. O. 90. 1931. Numer fabryczny to jest. A, okej. A tu masz rok budowy. 76. 76. Ty w sumie bez kitu numer jest jak rok, co nie? No. Zobacz na to. Tutaj na przykład w tym miejscu stała ogromna rozdzielnia elektryczna i nawet jak zobaczysz, to są jeszcze kable poucinane. Wiesz I co? ten kabel to ja nie wiem jaki to ma przekrój stary, ale z 2 centymetrów, więc tutaj niezłe musiały iść, wiesz. I mogę się od razu pochwalić pod komentarzem z jednym z naszych ostatnich filmów. Rozdzielnia to nie jest chociażby taka ściana, tylko całe pomieszczenie. Aha. To jest rozdzielacz? Jakoś tak. I to dzięki naszym widzom. Znaczy do końca nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale tak, rozdzielnie to pomieszczenie, a nie ściana. Widzisz, o tym mówiłem. I tu już jeździły wagoniki. To może jednak rzeczywiście to... Zobacz, i tu miałeś nastawnię, o. Mogłem Taką obrotnicę, widzisz? Aha. Obracało się i tam mogło podjechać, odebrać ładunek. Ty, jak w Rizach byliśmy, to też takie rzeczy były. No, pozdrawiamy Leona. A Łukasz żyje, czy co? Ja nie wiem, on poszedł na górę, ja miałem zrobić piwnicę. Normalna elektrownia, nie elektrociepłownia, działa tak, że przemienia to paliwo chemiczne, czyli na przykład w tym przypadku węgiel, no na prąd, tak w skrócie mówię. Ale słuchajcie, straty są rzędu 65%, to jest bardzo dużo, a ponad połowa, po prostu idzie do atmosfery tego ciepła. Natomiast i wtedy wymyślili elektrociepłownię, czyli tą całą pozostałość jest odbierana właśnie do sieci no, centralnego ogrzewania, że tak powiem. I wtedy już te straty wynoszą rzędu 15%, czyli taka kotłownia się robi o wiele, wiele bardziej ekonomiczna. I teraz się zastanówcie, co z tym atomem, bo mają w Polsce budować elektrownie atomowe. Jeżeli przy produkcji właśnie ciepła i energii z atomu zostaje tylko tam kapsułka uranu? Tak. I przede wszystkim pamiętajcie, ci wszyscy, którzy są eko, jest to efekt cieplarniany, więc przez to działanie takich elektrociepłowni czy elektrowni uwalnia się właśnie to wszystko do środowiska. A paradoksalnie, nie mówię, że to jest lepsze czy nie, po prostu mówię jak jest, że elektrownia atomowa nie ma takiej straty energii i tego jakby co jest. No i nie poza ma tym. emisji tych wszystkich gazów do środowiska, tak? Właśnie. Więc Natomiast my są jak plusy zawsze, i minusy. my jak zawsze bezstronnie. Tak. Ocencie sami, piszcie Mówił w Kuba i komentarzach. Łukasz. I Konrad. Konrad jest dzisiaj po nocy, już myli się z Łukaszem, a to niedobrze. Chyba nie chciałeś sobie ubliżyć. No trochę sobie ubliżyłem. Zobaczcie, to jest materiał poglądowy, jak takie rury wyglądają. Wszystko jest właśnie zabezpieczone termoizolacją, na pewno nie, to jest bardziej jakaś wata szklana plus dodatkowe warstwy. Jeżeli kojarzycie takie wielkie rury, jeżeli przechodzą przez miasto, no to też właśnie ciepła woda przechodząca. Tak się zastanawiam, jak ktoś tutaj pracował, jak musiał pobiegać po tych schodach tak góra-dół codziennie, to musiał być fit. Tu było jakieś miejsce kontrolne. To jest zespawane. Ciekawe, czy tak było oryginalnie, czy tu był jakiś czujnik, który zespawali przy końcu. I też kolejna rozkmina. Ktoś tu musiał tu kontrolować to i przechodzić tędy. Bo to pewnie było jakieś mega nagrzane. O, tym już nie poruszamy, zardzewiało. Ale to musiało być gorąco właśnie tu przechodząc. Będziemy szukać Łukasza. A no już jest. Łukasz, trochę przekrzywiłeś tu na lewo. To jest ten taśmociąg, na który nie wszedłeś.
Nie weszłeś, weszłem. Nie weszłeś, bo nie jesteś Weszłem. hardcorem. Ale zobacz jak to jest budowane. Wiesz, tam na dole musiał być magazyn dla węgla, miału węglowego, czy jak to nazwać. Tym taśmociągiem tutaj przechodził. Aha, Sypywało tutaj się niżej. Tam wiesz, się opalało, ogrzewało wszystko i... tworzyła się właśnie para. Para energia do akumulatorów, z akumulatorów prąd w miasto, Do generatorów. do generatorów, z generatorów w miasto. Ale nie zwróciłem uwagi na jedno, Może gdzie i były... były akumulatory gdzieś, które... Ale nie założyłem... A właśnie, tu musiały być zbiorniki na wodę, które były ogrzewane. Tak, no nawet rury z Kubą zauważyliśmy na dole. A właśnie, ale tych rur nie widziałem z kolei. W poszukiwaniu wejścia na następną piecę znalazłem to, widzicie? Tam jest dziura i tam jest na dole jak ta opona, to właśnie podjeżdżały te wagoniki. I tym taśmociągiem był transportowany cały miał, który wypadał z pieca. I mam dowód, że była to kopalnia, że była to elektrownia węglowa. Zobaczcie na moją rękę. Tak wiem, powinienem założyć rękawiczki, głupi ja. O kurde, jaka tu jest jeszcze zębatka w środku. Taki ząb, zobaczcie. Taki silnik elektryczny chyba. O, tu widać ślimaka w środku. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie ten węgiel spadał na dół. Czy ktoś go spychał, czy po prostu wiesz, jak ten taśmociąg wibrował, to... To pewnie wibrowało, masz te kratki, spadało, do końca szło i tam masz dziury. Czekasz 40 milionów lat, stajesz węglem, ktoś się wrzuca na grilla. Zostajesz węglem albo czekasz sobie kolejne 40 milionów lat i robisz się diamentem. Tego nie przewidziałem. No. Więc możesz jeszcze, Łukasz, być coś wart. Za mnie to będzie Max miał. Miał. Ropa. Diesel. No. Został nam jeszcze jeden piec do Obadania. obada. Myślałem, że ktoś to mówi, a to gołębie tak robią. Weź sobie włącz nagrywanie w kamerze. No jest już. A jest, no. Glu glu, glu glu. Kurczę. Tu na tą puszkę, no ładnie, ładnie. W sumie to można powiedzieć, że najchudszy to robi. Widziałeś jak się podciągnął? Stary, w ogóle na luzie. Zębami się tej rurki złap. O, dokładnie. Ale jest to w miarę stabilne, przynajmniej tak się czuję. I też obsrane przez gołębie. Glu, 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 glu. A, już właśnie w coś lepkiego w rękę wsadziłem. Tutaj... No, tutaj nie ma kratki, jest dziura. Zobaczcie, teraz stoję nad przepaścią. Dla ludzkości. Bonjour. Bonjour, monsieur. O, Idę dalej. też nie ma kratki u samej góry. Tak? No. No dobra. O, zaczynasz trzeszczeć. Się zastanawiam zawsze, ale te trzeszczenie chyba jest najgorsze dla ludzkiego mózgu. A to jest tak jak ty mi tłumaczyłeś w samolocie, że on ma trzeszczeć i okna też, znaczy i skrzydła też się mają uginać, bo tak to by pękło. A, bo to pracuje teraz. No właśnie, Ja to jednak czasem mądre rzeczy mówię. czasem. A zjedziesz do środka do pieca? Tak, taki mam zamiar. Jeszcze Alba se zrób, ale on na włosach. Odbierzemy cię, wiesz, stać pociągu na dole. Karetka cię odbierze. Albo karawan. Karambol. Śmiesznie się to kręci, bo się w głowie kręci. Wszaki ma. Jestem na górze. I co, widać dziurę? Nie widać, bo jest blacha. Aha. Jest blacha, są zawory, jest kurtka. Znalazłem w końcu 4 gołębie, więc wiemy, gdzie gruchało. O, masz gniazdo? No może nie... O, 5 gołębi. 6. Tam są te gołębie, które nam towarzyszą przez cały urbex. Coś ogarnęli, że coś się rusza. Zobacz, możesz sobie fachowo sprawdzić, jak się wchodziło do A pracy. widzisz, i A tu nawet masz trochę miało jeszcze cegłę jest. szamotową, co nie? A no, pierwsze co nie na tym filmie. A tu można było sprawdzić. Co mogę sprawdzić? Ale zobacz, o to mi chodzi. Tu jak wsadzimy kamerę, to będzie widać. Są te rurki dookoła, widzisz? I w tym wszystkim krążyła woda w tych rurkach.
I one po podgrzaniu, wiesz, była ciepła woda, para i tak dalej. Ja sobie pomyślę, jaka temperatura właśnie musiała w środku. A tu na dole, zobacz, jest podajnik, który się ruszał i tam w te dziurki na dole spadał miał. Pięknie, fachowo. 3% baterii. To dawaj szybko! 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 Jestem. Szybko! I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonej siedzibie Elona Muska. Powciskaliśmy parę przycisków, więc jeżeli nie macie prądu, to szukajcie go na Marsie. A ja tutaj zawsze mówię, żebyście subskrybowali, ale nie powiem, bo mówicie, że żebramy. Nie subskrybujcie, nie oglądajcie, nie łapkujcie. Róbcie co chcecie. Róbcie co chcecie. A przede wszystkim zróbcie nam na przekór. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. I nie kupujcie książki. Broń Boże.